seriously, in the Maldives, we were closer to sharks. Yeah, that's true. Those sharks were not a big thing for me. They were far away. Ah, yeah, and I was busy with my first cramping. Well, that's a bit of a shame, but still, it's fun. Yay! We have the first dinner cooked by Christian in our beautiful mobile home here. So, what is the proper name for this beautiful? Bratkartoffel mit Spiegelei. Yes! Roasted potatoes and some bacon, was there? Yeah. Bacon. And fried egg. 3 eggs, to be exact. Very nice. And we are here in the middle of nowhere. Some cars passing, but peace and quiet. Nice fridge, ice cubes. I think, what more do you want from life? I mean, really nothing. But, Christian, you said that you could not do this kind of life for 1 year. Oh, well, depends on how much money I win in the lottery. But apart from that, there's nothing you want more in life now. Is your girlfriend watching those videos? Yeah. Ah, okay. She's, well then, fine. Oh, you were gonna say something. No. It's a very cool life if you have the money. We have the money for 2 weeks, but we met an Australian family today, and they were traveling for 1 year with their kid, and they had a Land Cruiser and a camper. And honestly, they were just refilling the water and going somewhere where there's nothing, to a beach. They just drink the water and make their own food and stay with the kid, and 6-8 weeks, stay there, stay here, you know, move to another place. I think they were from New South Wales. The plate on the car was so probably around Sydney somewhere, maybe. And they left everything. They sold their farm, they sold the house, whatever, and they left. I think it would be difficult to do that. You have to take the first step, but as we say in Poland, the world belongs to the brave. So Christian expressed his doubts about this adventure. Said as a German he would never be able to do that, but I think at this point in my life I probably wouldn't do it either. Well, anyway, was the food good? Sure, I made it. That's a typical modesty of my German engineer friend. Okay. So, unfortunately, lunch in Exmouth is only until 2. So, we are now officially lunchless. What do? Do we go and look for these other cafes in town? No, we burned down the city. I mean, what are you doing when you are hungry? Oh, yes, I forgot I was traveling with German. Yeah, sure. He has some good ideas, though. Well, we were doing laundry, and we were just gonna finish, but we remembered we had some clothes we hadn't forgotten to put in, so we ran another laundry. And now the dryer. I guess I'm gonna eat the remains of my breakfast. And I don't know about you, Christian, but Didn't you just tell me this morning about those influencers that walk down the street and tell non-important stuff all the time? exactly, that could be us. That could be us. Well, please, that's you. I see a bright future. Many hits, many followers. I won't be into that. You will be quitting your day job anytime soon. No i teraz jesteśmy na północnym koniuszku Exmouth. Tutaj jest taka piękna plaża, Bundegi Beach. I okazuje się, że tutaj jesteśmy przy jakiejś bazie. Tu jest jakaś baza, instalacja wojskowa do kontaktu z atomowymi łodziami podwodnymi na całym świecie.
i stąd wysyłane są sygnały do nich na niskich częstotliwościach, także spotkany Australijczyk powiedział nam, że jeżeli tutaj mielibyśmy widzieć jakieś pociski, to trzeba uciekać, bo to byłby jeden z celów, jeśli byłaby jakaś wojna. Plaża jest piękna, ale dosyć zimna. No, idzie się fajnie. Jak się ma na sobie bluzę, to jest dużo lepiej. Tam w oddali widać słynne molo marynarki wojennej w Exmouth Navy Pier. Tam mieliśmy nurkować, to jest podobno jedno z najlepszych nurkowisk w Australii. No ale chwilowo są tam jakieś problemy. Nie ma tam nurkowań od paru miesięcy. Są jakieś prace prowadzone, więc no niestety nie zanurkujemy tam. Marynarka wojenna już za bardzo nie używa tego. Czasem zdarzają się jeszcze jakieś cumowania, ale rzadko. W zasadzie jest to tylko nurkowisko. No niestety nie będzie nam dane sprawdzić, jak dobre jest, ale mamy nadzieję na to, że przez następne 2 dni odkryjemy parę innych fajnych miejsc nurkowych. Jednak ja zdecydowałem, że dla mnie tu jest za zimno. Wracam z powrotem do kampera. W okolicy jest jakiś wrak. Nazywa się Mildura. Idziemy go właśnie zobaczyć. No dobra, to idziemy na plażę. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Christian już tam jest, łazi po jakichś skałach przy wraku. A ja tutaj muszę do niego dojść, zobaczyć, co on sądzi o tym i jakie jest jego niemieckie zdanie na temat tego statku. Trzeba tu uważać, bo się idzie po takim błocie twardym, między którym jest dużo kałuż, w które można wdepnąć, co właśnie zrobiłem, więc prawą nogę mam już przemoczoną. No ale nie ma to jak wakacje w Australii. Ale wrak jest fajny. Are you gonna fly the drone? I did. Ah, you did already? Yeah. I was happy then to say, hey, then today I will have better shots than you. Okay. Well, I'm gonna fly the drone a little bit too. It's gonna be sunset pretty soon. Looks nice.
Jesteśmy w restauracji. Ja zamówiłem jakąś taką kanapkę z mięsem. Natomiast Christian stwierdził, że zamówi bardzo, bardzo lokalne danie, które nazywa się Chicken Parmigiana i to jest takie danie, które Australijczycy zawsze mają w pubie. Jest to taki pubowy klasyk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No to mamy pierwsze jedzonko i moja kanapeczka wygląda bardzo smakowicie. So, how's the chicken? I will find out soon. It looks yummy. The fries were good though. Yeah. But Christian asked for a big tub of aioli sauce. He only got a really small one. But What a luck that the portion of fries was small enough to fit it. okay, you ate it. Well, you can have it. I mean, No, my fries are done already. okay. Nie wiem, czy oglądaliście nasze wcześniejsze filmy z Australii, ale wiecie, że z Izą zdarzyło nam się parę razy zjeść takie słodkie nachosy z lodami i sosem karmelowym. To zwykle w restauracjach meksykańskich. Okazało się, że nasza piękna Adrift Cafe, bo tak się nazywa to miejsce, w którym jesteśmy, ma również taki deser i to dla dwójki, także możemy z Christianem zjeść sobie romantyczny nachos dla dwojga z lodami i sosem z batonika Mars. Tak się to nazywa. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Wow, is this impressive or what? Oh, Christian, you cannot wait. I can see you cannot wait. You can start eating, and you tell me what your impressions are. Okay. Yeah. It's like not really nachos, no? No, Yeah, it's like made of some kind of batter. nah. Like pancakes or something. Yeah. Let's try. Those are nachos? Okay, let me see. Now I have to see it for myself. Not all of them. Wait. Wait. To jest naprawdę dobre. Tylko, że jest tu zajebiście dużo kalorii. A będzie trzeba to jakoś spalić. Więc nachosy były naprawdę całkiem dobre i muszę powiedzieć, że jeżeli ten chicken parmigiana to jest australijskie danie, to zdecydowanie oprócz pawlowej, te nachosy słodkie to jest zdecydowanie australijski deser, według mnie. No. Fajne w kamperze jest to, że można sobie zaparkować gdzie się chce, po prostu na środku stepu i iść spać. Niestety wczoraj trochę jeździliśmy, zanim znaleźliśmy odpowiednie miejsce, bo tu wszędzie są znaki zakazu, Exmouth. Nie chcę dzikich kamperowiczów. No ale znaleźliśmy coś przy jakiejś małej drodze. Trochę był ruch rano, ale ogólnie zobaczcie jakie widoki i jaki wschód słońca. No po prostu widać morze, jest bajka. Schwartz. Okay, so we're talking about some very bad words with Christian now, but probably not gonna make it into the final cut, but just the director's version.
So, Christian, we have arrived. How are you feeling? Yeah, One more coffee? I'm looking forward to dive in the ditch. Yeah. I'm looking forward to the other coffee, you know? Right. You said 1 hour, right? Yeah, 1 hour. Dzisiaj mamy małe opóźnienie w nurkowaniu, bo jest znowu kiepska pogoda. Mam nadzieję, że nie odwołają, tak jak wczoraj, bo wczoraj nam odwołali. No i kapitan musi zaczekać, aż się morze troszkę uspokoi i wiatr ucichnie, więc wysłali nas do kawiarni. Wybór ciastek jest zajebisty, ale zdecydowałem się chyba, że przed rejsem to nie jest dobry pomysł, zwłaszcza jak ma być burzliwa pogoda, żeby coś jeść. Kawiarnia swoją drogą, kurde, jak dyskoteka. The snowballing is just about to start. Seriously, I can feel it now. Oh yeah. This is I mean, this might be the final. I was like, we go like, the final touch that I need. The coffee. So Christian is very much laughing about my videos, but I just want to say that this is the first place since days that we can get actually decent coffee, and we're in Exmouth. Finally made it here. We're gonna be doing our dives tomorrow, and what can I say? Anybody could be interested. Yeah, let's see. Yeah. Did I disturb your video? I'm sorry. No. Yeah, sure. Because I'm the guy who was freely speaking in the camera and thinking that anybody in the world would be interested in that. Yeah, sure. So you can just turn it around and I'll listen to you. She's being sarcastic, but You think so? that was no i pijemy sobie kawkę tutaj. Wow, stolik się trochę rusza. No, it's okay. Yeah, no, it's Friday. We went for some. Pijemy sobie kawkę, jutro idziemy nurkować. Miasto całe jest takie zrobione bardzo pod turystów i to widać. Jest pełno różnych kawiarni fajnych, pełno różnych restauracji, biznesów, nurkowanie z wielorybami, z wikinami wielorybimi, nurkowanie z butlą, bez butli. Wszystko, co chcesz robić, możesz tu zrobić. Teraz jest szczyt sezonu turystycznego, więc jest mnóstwo ludzi tutaj. No my przyjechaliśmy tutaj dopiero, siadamy, poznajemy. Ale no już widać, że to jest takie miasto, gdzie raczej wszystko jest nastawione na biznes, na turystów i to jest okej, bo teraz będziemy przez następne parę dni w drodze, gdzie no, nie będziemy mieli dostępu do dobrej kawy, do różnych wygód życia, cywilizowanego życia, więc to jest całkiem fajne, żeby tak sobie przez jeden dzień. Natomiast jeśli jesteście kamperem, to jest tak fajne, żeby można było sobie przez 2-3 dni tak po prostu się pocieszyć cywilizacją. Natomiast jeśli jesteście w kamperze, to pamiętajcie, że tutaj raczej trzeba iść na camping taki i zapłacić za niego, bo no, parkowanie na dziko może się skończyć mandatem. Tutaj bardzo pilnują, ponieważ to jest bardzo turystyczne miejsce. Bardzo zależy im na biznesie, na pieniądzach, więc też egzekwują takie przepisy, gdzie nie można parkować na noc, nie można kempingu robić, nie można rozbijać się na dziko i tak dalej, nie? Więc to jest wszystko bardzo tutaj egzekwowane, więc będziemy musieli znaleźć coś fajnego na noc. No, mam nadzieję, że nam się uda. Zwykle to wyszukujemy w Google takie rzeczy, jakieś punkty widokowe czy takie rzeczy, więc to myślę, że będzie spoko. Coś obczajmy, no. No niestety nurkowanie zostało odwołane i musimy się zadowolić jakimiś aktywnościami na powierzchni. We're actually moving the boat a bit farther down onto the west coast, so it might be more protected for the next following days. So probably the next days are going to go ahead. But then No ale trudno, no nic się nie poradzi, na to takie jest życie, wiatr był za mocny, po prostu nie daliśmy rady pojechać na ten tour. Wczoraj też odwołali, więc no niestety może jutro jeszcze się uda, jutro jest nasz ostatni dzień tutaj, także no może się uda zanurkować, a może się nie uda, no zobaczymy, trzeba mieć nadzieję. A więc nurkować się nie udało, ale poszliśmy po rozum do głowy i wzięliśmy sprzęt do snorkelingu. Będziemy patrzeć, co jest pod wodą z pozycji nurka na powierzchni. Mamy maski, mamy pianki i powinniśmy tutaj spędzić fajny dzień na
nurkowaniu na powierzchni. I co jeszcze ciekawe, kupiłem bardzo dobry Toblerone cheesecake, sernik Toblerone. Skusiłem się jednak w tej piekarni, także zobaczymy, jak to smakuje po nurkowaniu. No więc przyjechaliśmy sobie tutaj do Cape Ranges National Park, to jest tu najbliższy w sąsiedztwie Exmouth Park Narodowy i mamy tu przepiękną plażę. Znaleźliśmy miejsce na snorkeling, to miejsce nazywa się Lakeside Bay i mamy tutaj przepiękną wodę, naprawdę jest super. Ta woda nie jest zbyt ciepła, powiedzmy, nie wygląda, jak widzicie, jestem w bluzie. Nie są to tropikalne wakacje z folderu Club Med czy TUI. Jest wiatr, jest około 18 stopni, ale całkiem fajnie to wszystko wygląda i myślę, że jak bierzemy się w nasze grube pianki, 5 mm w moim przypadku, i zanurzymy w wodzie, to coś fajnego się tam uda wypatrzeć. Ale woda ma niesamowity kolor, wygląda to zupełnie jak na Madagaskarze w zeszłym roku, no tylko oczywiście jest chłodniej. So we are here on the beach with Christian. As you can see, we're all dressed up. Not exactly beach clothing, but well, the beach is kind of empty too. So Christian, you're gonna dive in? Yeah. It's not my beach clothing either, it's my Berlin Times Tresor clothing. Yeah, let's try and see what's gonna happen. Postanowiłem, że jednak ostatecznie wybiorę się nurkować. Wybiorę się troszeczkę popluskać w wodzie. Może być chłodno, ale Christian mówi, że jakieś fajne rzeczy widział, także lecę. No muszę powiedzieć, że było warto. Widzieliśmy sporo rybek pod wodą i to takich mniejszych, większych. Nie było żółwi ani jakichś większych stworów, ale były spore ryby. Były mniejsze ryby, mławice rybek, piękne takie brain corals, korale w kształcie mózgu, olbrzymie korale, piękne koralowce.
Naprawdę warto tutaj przyjechać, bo to naprawdę jest plaża. Parkujesz za darmo, snorklujesz za darmo, widać wszystko, jest piękna pogoda, piękne słońce i nawet nie było mi zimno w wodzie. Także warto naprawdę. Christian nawet złapał jakieś fajne muszelki. Ja złapałem jedną muszelkę, ale ta muszelka niestety okazała się mieć mieszkańca, co widać na filmie. No i musiałem ją zostawić. Także teraz idziemy na jakiś fajny trekking w parku, również Cape Branch. No i potem się zawijamy na noc, jak zwykle. Także pozdrowienia z Wybrzeża Koralowego. No więc stwierdziliśmy, że wybierzemy się z Christianem na trekking. Tu jest taki szlak wyschniętym dnem potoku Mandu Mandu. No i sobie idziemy i już widzę, że to była dobra decyzja, bo widzieliśmy już pierwsze oznaki lokalnej fauny. Była jakaś mała walabia albo jakiś mały pademelon. Coś takiego, nawet dwa w krzakach. Trochę się chowały i bały, ale zrobiliśmy parę filmów i zdjęć. Także to jest bardzo blisko tego miejsca, gdzie żeśmy snorklowali, a z 15 km na południe jadąc, więc w zasadzie było to po drodze. No i fajnie się tak tutaj idzie i trekking jest lekki, nie ma jakichś przewyższeń, tylko no oczywiście na dnie potoku macie kamienie i to powoduje, że trzeba trochę uważać, gdzie się idzie, ale poza tym jest naprawdę spoko. Ladies and gentlemen, it's time to fly. No wspięliśmy się na górę, jest zajebisty widok na cały kanion, tam aż do morza.
jest super. Wspinaczka jest bardzo krótka. Nie ma jakiegoś wielkiego wysiłku. Trochę, no, można się zasapać, ale to jest 100 metrów może pod górę, może mniej nawet. Myślę, że mniej. I naprawdę widoki są zajebiste. No i widzieliśmy te kangurki, polataliśmy dronami. To jest taki super mały trek, jest parking, bardzo wygodne jest to wszystko. Nie ma nikogo poza nami, był jeden samochód. Także w ogóle polecam zajebiście to. No, nazywa się to Mandu Creek Hike. It's hard and this is black. So if you want me, you'll go back. Come on, let me know. Should I stay or should I go? Should have a look at it. Should we stay or should we go? We should go, We should go. definitely. We should go and check it out. And we should close the window. We will, yeah, because the insects, yeah. Get them, get out. Shoot, shoot. Chicken snitty. Puppy. Paradise. Puppy. Więc przyszliśmy do baru, jest impreza, ale Krystian jest głodny, więc odeszliśmy na chwilę z baru. I jest tu jedno miejsce, gdzie można po 20 coś zjeść. Food truck. I bardzo trudno się do niego dostać. Trzeba przejść przez komisariat policji, przez jakieś krzaki, potem popierdalasz po jakimś ciemnym parkingu i w ogóle wszyscy siedzą tutaj, o, i są wkurwieni, mają złe miny, bo są głodni. Pani wykrzytuje po kolei numerki, więc powiem wam tak, to trzeba przeżyć. Tego nie da się opisać. I need someone to show me things in life.